To jest po to, że jak na przykład pojedziecie na działkę, na której nie macie prądu, robicie tak, włączacie ten przycisk, o teraz, i już macie prąd na działce. Czy macie świadomość, że są jeszcze ludzie, którzy zbierają cały czas prospekty samochodów? Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest Auto Made in China. A dzisiaj samochodem z prospektu jest byt. Byt Seal. Tak naprawdę powinienem powiedzieć BYD. Skąd się ta nazwa wzięła? Oczywiście od słów Build Your Dream. Czyli pytanie mam do Was, czy zbudowaliście już swoje marzenia? Oczywiście motoryzacyjne marzenia. Jeśli nie, to być może takim marzeniem stanie się elektryczny Seal. Samochód, który jest konkurencją praktycznie dla jednego tylko auta. Powstał z myślą o tym, żeby pokonać Elona Muska, czyli Tesla Model 3. Samochód, który ma swoich wiernych wyznawców, samochód, który zbudował religię Tesli oczywiście. Chińczycy chcą Muskowi upuścić trochę krwi i spowodować, że klienci z Tesli przesiądą się właśnie do modelu Seal. Samochód ma nieco większe wymiary, 4,80 m. I wiem, że to wielu osobom niewiele mówi, dlatego sprawdziłem dokładnie, jakie samochody są w tym gabarycie. Dacie wiarę, że poprzedni Passat w sedanie, bo Seal dostępny jest tylko z tym rodzajem nadwozia, współczesny nowy Passat jest tylko w wersji kombi, zatem poprzedni Passat był mniejszy od tego modelu, miał 4,76 m, zatem tutaj mamy do czynienia, choć na to nie wygląda, z kolosalnym, z olbrzymim samochodem. Oczywiście to jest sedan, bardzo atrakcyjny przód. Zatrzymaj się tutaj, zobacz, jakie ładne te są reflektory, takie wąskie. Ten cały przód jest bardzo ładnie narysowany i ostatnio ktoś się śmiał, że te wszystkie samochody wyglądają bardzo podobnie. Wyglądają jak myszka Apple'a. Coś w tym jest faktycznie, ale tutaj mamy jednak jakieś mocne przetłoczenia, na masce szczególnie. Mamy mocno zarysowany ten zderzak. Mamy piano black na dole zderzaka, czyli to może się rysować, może się niszczyć. Trudno powiedzieć, bo wszystkie te samochody na naszym rynku są stosunkowo nowe, ale bardzo ładnie zaprojektowane te świecące paski tutaj. Na szczęście nic się nie świeci na środku zderzaka, na środku maski, bo jakoś nie jestem fanem takiego rozwiązania. Duże oznaczenie, nie ma żadnego logotypu, są po prostu 3 litery BYD. Smukła sylwetka, niski CX, czyli niski współczynnik oporu powietrza. Coś, czego nie jestem fanem, czyli te klamki, które chowają się, ale trzeba to przycisnąć. A propos klamek, jak tutaj już jesteśmy przy tym elemencie. Ten samochód może być sterowany i otwierany nie za pomocą kluczyka, który swoją drogą jest mały i zgrabny. Czasami z kluczykami jest śmiesznie, bo one czasami wyglądają paskudnie, są duże, nieporęczne. Ten jest mały i zgrabny, ale kluczyk możemy wyrzucić i zostawić w domu, bo wszystko możemy załatwić swoim smartfonem. Jest tutaj protokół NFC, czyli po zgraniu aplikacji możemy kluczyk wgrać tak naprawdę do samochodu, no i wtedy albo podejść, albo przyłożyć do lusterka telefon. Dobrze mówiłem? NFC, nie NTFC, NFC. Lusterko bardzo ładnie zaprojektowane, ale wszyscy szczególarze i aptekarze, jak patrzą na te szczeliny i wszystkie połączenia, czy to jest ładnie spasowane, czy nie, zwrócą uwagę, że ten fragment jest dość śmiesznie zaprojektowany, bo maska nachodzi na słupek A. Tutaj można by powiedzieć, że wcale się jakoś tam szczególnie nie zgrywa. Czy to jest ładne, czy to jest ciche, czy to powoduje mniejsze opory powietrza, ale jest tak dość kontrowersyjnie zaprojektowane, bym powiedział. Cała reszta bardzo ładnie. Tutaj szyby chowają się w te plastikowe rynienki. Te plastiki są oczywiście z piano black. One się nie rysują. Samochód ma 15 000 przebiegu i zobaczcie, cały czas to wygląda bardzo ładnie, bardzo dokładnie. No i wracam do tych klamek. Nie dosyć, że te klamki wyjeżdżają, to jak w momencie, gdy je pociągamy, no to one pracują jak tradycyjne klamki. Nie jest to szczególnie poręczne rozwiązanie, nowoczesne oczywiście, powodujące zmniejszenie znowu oporów powietrza, bo jak zamkniemy samochód, no to klamki się chowają. Co się stanie zimą? Nie wiem, zobaczymy jak będzie zima. Bagażnik i tył samochodu. Śmieszna rzecz, gdzie otworzyć bagażnik? No, naturalne jest, że gdzieś tutaj byśmy chwycili guzik. Guzik jest tu, w zderzaku.
Śmieszne rozwiązanie, prawda? Śmieszne, trzeba do tego się przyzwyczaić. 400 litrów, tutaj mamy dodatkowy schowek, oczywiście na jakieś tam przewody i inne rzeczy. Tu mamy mały schowek, tutaj mamy system nagłośnienia. 400 litrów i oparcia foteli są dzielone w stosunku oczywiście 2:1. I teraz a propos tyłu i tego dyfuzera, bo o tym jeszcze nie powiedziałem. Seal dostępny jest w dwóch wersjach, Design i Excellence. Tutaj mamy napęd na 4 koła i ponad 510 koni mechanicznych. Wyobrażacie sobie? W takim stosunkowo niedużym nadwoziu olbrzymia moc. Sprint do setki 3,8 sekundy. A o tym, z jaką wersją mamy do czynienia, oczywiście informuje stosowny napis. To oznacza, jaki mamy tutaj sprint do setki, jakie przyspieszenie. Można sobie zadać pytanie, czy w takim samochodzie taki dyfuzor jest w ogóle po coś potrzebny? No może tak, tylko śmieszne jest to, że żeby dyfuzor tak naprawdę spełniał swoje zadanie, niepotrzebne jest to przetłoczenie. To powietrze, które wychodzi spod samochodu przy dużych prędkościach, ono musi ładnie przeciąć całą tą powierzchnię i na niczym się nie zatrzymywać, a tutaj nie wiadomo po co to jest. Można uznać, że to jest listwa ozdobna i tyle, bo te wyloty powietrza to też jest fejkowe, to też jest udawane. To nie ma żadnego przelotu powietrza. Felga również aerodynamiczna, czyli zakryta takimi dodatkowymi plastikami. Wszystko po to, żeby ten samochód był bardziej opływowy, żeby zużywał mniej energii. Ile to jest mniej? Opowiem Wam, jak wejdziemy do środka. I jeszcze jedna ważna informacja. Jak na rasowego elektryka przystało, mamy 400 litrów bagażnika z tyłu, no i ponad 50 litrów bagażnika z przodu. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda tutaj frank. Czyli bagażnik z przodu, który przydać się może na przykład na zakupy. Nie, on jest oczywiście też na przewody ładowania i jest nawet coś takiego, co przypomina przedłużacz. I zastanawiacie się pewnie, po co to jest. To już Wam tłumaczę, po co to jest. To jest po to, że jak na przykład pojedziecie na działkę, na której nie macie prądu, robicie tak, włączacie ten przycisk, o teraz, i już macie prąd na działce. Jeśli o przyjmowaniu prądu mówimy, istotnym elementem, istotnym parametrem w przypadku samochodów elektrycznych jest to, jakim prądem taki samochód możemy ładować. I tutaj nie mam dobrych wiadomości, bo na przykład prądem DC możemy ten samochód ładować z mocą maksymalną 150 kW, ale prądem AC tylko 11. To nie jest dobra wiadomość, bo czasami chcielibyśmy mieć większą możliwość ładowania samochodu większą mocą, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy to jest tak naprawdę potrzebne, bo jeśli ładujemy samochód w domu, to on w domu jest przez dłuższy czas, więc to szybkie ładowanie tak naprawdę nie jest nam potrzebne. A te 150 to jest wystarczająca moc ładowania, nawet biorąc pod uwagę gdzieś wyjazd na autostradę i po prostu ładowanie czy doładowywanie na trasie szybkiego ruchu. Gdybym powiedział tutaj, że mam mało miejsca, to musiałbym równie dobrze powiedzieć, że w Passacie poprzednim, czyli sedanie, też było mało miejsca. A nigdy tego nie powiedziałem, że Passat jest małym samochodem. Przypominam, 4,80 m długości auta, ponad 2,90 m, dokładnie 2,92 rozstawu osi. Jedyne co, mogłoby się wydawać, że ten samochód jest niski. On jest faktycznie, sylwetkę ma niższą niż Passat wspomniany. To jest niespełna 1,5 metra wysokości. Ale zobaczcie, ile ja mam tutaj miejsca. Nie dosyć, że mam sporo miejsca nad głową. Tutaj jest wielki, olbrzymi panoramiczny dach, bez żadnej roletki, więc to powoduje, że nie ma tutaj tego mechanizmu, który gdzieś tam to miejsce by ograniczał. Jedyne, co w kwestii miejsca mi przeszkadza, to brak miejsca na stopy. Zobaczcie, tutaj fotel jest bardzo nisko obniżony i nie mam po prostu jak zmieścić stóp samych, ale miejsca na nogi mam wystarczająco. Mógłbym na to narzekać, ale na szczęście fotel jest tak daleko ode mnie, że w zasadzie moje nogi mieszczą się i gdybym chciał i bym się uparł, mógłbym sobie siedzieć tu z nogą na nogę.
Fotel jest wygodny, mięsisty. Oczywiście to jest sztuczna skóra, czyli skaja, ale to jest materiał, który jest zdecydowanie przyjemniejszy w dotyku. On taki naprawdę wygląda bardzo mięsiście i długie jest to siedzisko, coś co w chińskich samochodach jest ewenementem. Siedzi się tutaj wygodnie, fajnie jest to wszystko wyprofilowane zarówno na siedzisku, jak i na oparciu. Dodatkowo mam podłokietnik, no więc tak, mogę podróżować. Po prawej stronie miejsce na łokieć jest, gdzie ten łokieć oprzeć. No i muszę to powiedzieć, bo na naszym kanale pokazujemy Wam różne chińskie samochody i na razie w Europie, na razie w Polsce tak naprawdę, te wszystkie chińskie samochody do tej pory były podobnego poziomu. Tak naprawdę SEAL, tak naprawdę BYD jest marką, która stara się być nieco wyżej, chociaż nie chcę użyć słowa premium, ale jest to świetny konkurent i właśnie auto w jakości Tesli. Może nie jakości spasowania, bo tutaj jest jeszcze poziom wyżej, ale w jakości wykorzystanych materiałów. Więc na temat tych materiałów wielokrotnie w przypadku tego samochodu będę się rozpływać. A nie jest to pierwszy BYD na naszym kanale, bo przecież mogliście już jakiś czas temu oglądać test BYDa Seal U, czyli dużego SUV-a. Odsyłam oczywiście do tego materiału. I a propos jakości materiałów, jeszcze dodam tylko, że to samo obszycie jest tutaj na fotelach. Tutaj mamy też miękki, ale to nie jest skóra, ale miękkie tworzywo. A tutaj mamy coś w rodzaju alkantary i to jest bardzo przyjemne w dotyku. Są dwie wersje, jeśli chodzi o kolor wnętrza. Mamy czarną albo właśnie to jest Tahiti Blue, tak się nazywa kolor. No i niestety widać, że on się po prostu brudzi. Tu mamy tylko schowek, wyloty kratki powietrza. Tutaj mamy dwa USB, więc nie ma tutaj klimatyzacji czy sterowania klimatyzacji. Tu mamy te dwa porty USB. Tutaj mamy dwie kieszenie, na przykład na telefon i jedną dużą kieszeń. To samo po tej stronie. Haczyk, rzecz, o której uwielbiają Chińczycy. I lampeczka, strachłapka i małe okienko. No, tu jest okienko, aż po prostu chyba to jest jedno z mniejszych okienek w ogóle w świecie motoryzacji w słupku C. Tak naprawdę nie podoba mi się w przypadku wszystkich bydów nie podoba mi się ten element, ten plastik Piano Black. Z jednej strony fajnie, że on jest z taką nitką, z takim jakimś tam przetłoczeniem, bo gdyby to było gładkie w ogóle Piano Black, to by było paskudne, no ale to niebieskie jakoś tak, no nie wiem, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale dobrze, że koresponduje z tą nitką niebieską, szarą i takim tutaj innym dekorem. Do widzenia. Jak już powiedziałem, BYD Seal dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia, czyli Design i Excellence, z jedną pojemnością baterii. To jest 82,5 kWh w każdej wersji, ale w dwóch rodzajach napędu. Z napędem na 4 koła albo z napędem tylko na tylną oś. W przypadku tylnego napędu mamy 312 koni mechanicznych, w przypadku napędu na 4 koła to jest aż 530 koni mechanicznych. Wyobrażacie sobie? Ale to nie wszystko, bo moment obrotowy to jest kosmiczny. To jest 670 Nm. No nie ma się co dziwić, że to auto przyspiesza w 3,8 sekundy do setki. Prędkość maksymalna? Niestety, albo stety, ograniczona do 180 km na godzinę. W imię Ojca i Syna proszę, klaszczę i tak się zastanawiam, nad czym tutaj można by było narzekać. No i w zasadzie nie ma się do czego przyczepić za bardzo, aż tak. No a jeśli pokażę Wam jeden z bajerów, to już uznacie po prostu, że to jest jakiś kosmos. Zresztą to już widzieliście w tym teście Seala U, ale uważajcie teraz, uważajcie. Jeżdżę tym samochodem kilka dni i muszę Wam powiedzieć, że jeszcze ani razu nie zmieniłem sobie pozycji położenia tego ekranu, więc to jest gadżet z cyklu fajny, ale nie wiadomo po co to jest. Ale może być coś takiego, więc dlaczego miałoby tego nie być? Konkurencja nie ma takiej możliwości, więc jest możliwość obracania ekranu. Nie pytajcie po co. Po prostu taka możliwość jest. Jeden lubi pionowo, drugi lubi poziomo, więc na tym zakończę moją opowieść o ekranie, olbrzymim ekranie, bardzo dobrej jakości ekranie, ale najpierw skupmy się na tym, co w samochodzie najważniejsze, czyli pozycja za kierownicą i
wygodny fotel. Fotel ma tutaj znamiona sportowego fotela, ale nie jest to jakiś kubełek, po prostu jest to wygodny fotel ze zintegrowanym zagłówkiem, nie ma problemu. Przy moim wzroście 198 cm jest ten zagłówek w dobrej pozycji. Pozycja za kierownicą jest przyjemna, chociaż fotel jest nisko, co lubię, ale płaska podłoga powoduje, że wolałbym mieć ciut obniżone nogi względem pozycji, na której siedzę. To jest drobiazg, można się do tego przyczepić, no ale jednym może to pomóc na przykład gdzieś tu, jak będą sobie sprawdzać ten samochód. Kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach, co nie jest oczywiście standardem w przypadku chińskich samochodów, no ale mówimy o tutaj samochodach nieco wyżej pozycjonowanych, czy zdecydowanie wyżej pozycjonowanych, chociaż nie chcę i świadomie nie używam słowa premium. Bo nie wiem, czy to jest już premium, czy nie jest premium. Na pewno będziecie pisać w komentarzach, że przecież jak to nie jest premium. Dotykam tych wszystkich materiałów, staram się je mocno jakoś tam naciskać i nic nie trzeszczy. No może poza tym tutaj fragmentem i elementem, no ale kto tak naprawdę w codziennym użytkowaniu auta robi coś, co ja właśnie tutaj Wam pokazuję. Wszystko jest fajnie spasowane, dużo się dzieje. O ile Tesla jest takim samochodem minimalistycznym, takim bardzo spokojnym i te niektóre chińskie samochody właśnie też takie są, to tutaj w Bydzie bardzo dużo się dzieje. Tutaj mamy takie kształty, które się jakoś wynurzają jeden z drugiego. Te kratki wylotu powietrza, one płynnie przechodzą na drzwi. Może się to podobać, dla innych może być tego trochę za dużo. Dodatkowo jeszcze właśnie ta aplikacja tej niebieskiej takiej żyłki albo jakieś takie tutaj srebrne wstawki, to wszystko może powodować, że no, mamy tutaj taki oczopląs, ale można do tego się przyzwyczaić. Łącznie z tym, że można się przyzwyczaić, że przycisk start-stop mamy tutaj na środkowej konsoli i muszę Wam powiedzieć, że w pierwszym momencie szukałem go oczywiście gdzieś tu. Przycisk start-stop znajduje się tu przy tradycyjnym tak naprawdę takim mini lewarku do zmiany biegów. Tutaj zresztą mamy w zasadzie kilka przycisków i kilka pokręteł, kilka do wyboru podstawowych funkcji klimatyzacji, kilka do takiej podstawowej obsługi na przykład hamulca pomocniczego, ale tutaj mamy też takie pokrętełko, którym wybieramy sobie tryb jazdy. Mamy sport, eco, normal i komfort. Mamy głośniej i ciszej. Tradycyjne pokrętło, no nie przełącznik. Tradycyjne pokrętło ciszej, głośniej. Dwa cup holdery. Olbrzymi schowek. Zobaczcie, tutaj cup holder mieści nawet taki olbrzymi kubek. Olbrzymi schowek, podłokietnik nie jest zregulowany na wysokość, nie można go przesuwać przód, tył, on po prostu taki jest, ale dzięki temu, że siedzimy nisko, pozycja za kierownicą jest wygodna, bo jedna ręka właśnie na ten podłokietnik wędruje, druga tutaj na podłokietnik w drzwiach. Możemy się czuć tutaj mocno zabudowani, bo zobaczcie, ten cały element deski rozdzielczej mocno wychodzi tutaj w środek do kabiny, no ale na szczęście niczym nie jest ograniczona przestrzeń na moje kolano. Ten środkowy tunel płynnie przechodzi, gdzieś tam się chowa mocno z przodu. Dwa miejsca na telefon, oba są z ładowarkami indukcyjnymi. Super rzecz. Poza tym mamy duży schowek, niezamykany, ten schowek tutaj na dole, on już nie jest miękko wykończony, słyszycie? No tak właśnie tutaj szura, więc jak coś tutaj wrzucicie klucze, no to na pewno będzie to hałasować. Ale z drugiej strony ten schowek przed fotelem pasażera jest mięciutko wyłożony miękkim materiałem. Zdecydowanie to jest na plus. Zanim przejdę do omawiania, bo widzę, że Wam spodobało się to, że biorę taki folder i czytam i pokazuję, co tutaj jest w wyposażeniu standardowym, to jeszcze słowem. Panel na drzwiach, oczywiście tradycyjnie, co też w zasadzie tradycyjnie w chińskich samochodach nie jest to do końca oczywiste, że mamy prosty przycisk do sterowania na przykład lusterkami. Pamiętacie, w NIO na przykład trzeba przeklikać się w ekranie dotykowym i tam możemy ustawić lusterka albo kierownicę. Tutaj mamy tradycyjne podejście do tego elementu motoryzacji. Szyby oczywiście, tradycyjne przełączniki, wycieracze, kierunkowskazy światła, no i aktywny tempomat, no i zarządzanie systemem audio, no i system głosowy. Hi BYD. Tak wywołuje się system głosowy. To jest prosty system głosowy. Ten system nie opowie żadnego dowcipu. Tutaj możemy wydawać komendy z cyklu zrób cieplej, zrób zimniej.
I don't understand what you mean. No właśnie, oczywiście po angielsku. Możemy opuścić szyby, wydając proste komunikaty. Słowem teraz o systemie inforozrywki i tym, co możemy w tym samochodzie ustawiać. No więc mamy olbrzymi ekran, mamy osobny panel klimatyzacji. Ta klimatyzacja też jest oczywiście... Gdzie tu ja się znajdę z tą klimatyzacją? O, ta klimatyzacja może działać na różne sposoby, bo możemy sobie ustawiać temperaturę tradycyjnie i siłę nawiewu również tradycyjnie, ale możemy też wybrać na przykład z jedną z takich funkcji typu swing, typu smart air, czyli takie oczyszczanie powietrza. Możemy się tym wszystkim bawić. Możemy też oczywiście to wyłączyć, zmieniać kierunek nawiewu. To wszystko jest widoczne na ładnej grafice. Mamy też system oczyszczania powietrza i tutaj widzimy, jaka jest jakość powietrza w środku i na zewnątrz. Dzisiaj mamy 13 PM2,5, czyli doskonała jakość, a w środku 5. Widzicie, jak to filtruje? Z 13 do 5. Tu mamy ten system wykrywania, tu mamy system oczyszczania, nawet jonizowania możemy tutaj włączyć system i teraz nie wiadomo, jak to wyłączyć. Ok. Przechodzimy dalej do ustawień, bo chciałem Wam powiedzieć, tylko muszę zmniejszyć siłę nawiewu, a żeby to zrobić, to muszę wziąć tutaj. Widzicie, trochę tego klikania jest, trzeba się tego nauczyć, ale na szczęście się udało. Oczywiście podgrzewanie foteli, oczywiście wentylowanie foteli, no o tym to już nie ma co gadać, bo to po prostu jest. Jest cały system ADAS, czyli to, co w samochodach musi być, czyli monitorowanie mojego skupienia na drodze. Możemy to włączać, tudzież wyłączać, ale też w dość inteligentny sposób za pomocą jednego przycisku. No a tych asystentów jest kilka, więc tym też możemy się dowolnie bawić. Śmieszne jest to, że z jednej strony mamy polskie menu, ale czasami te tłumaczenia są dość zabawne i im głębiej w las, tym te tłumaczenia jest śmieszniejsze. Chciałem Wam powiedzieć o ustawieniach pojazdu, bo to jest istotne i tak naprawdę to zmienia sposób prowadzenia tego samochodu. Mamy tryb kierowania Comfort Sport i mamy tryb wspomagania hamowania, czyli rekuperację też w dwóch trybach, Comfort i Sport. W tym trybie sportowym naprawdę jest tak, że jak puścimy pedał gazu, to samochód bardzo mocno przyhamowuje, a tryb kierowania, jeśli oglądacie nasze testy, to wiecie, że w chińskich samochodach one są mocno wspomagane, więc tak naprawdę od razu powinno to powędrować na tryb sport i już mamy temat załatwiony. Oczywiście tryb energia, jakieś usługi dodatkowe i tak dalej. Tu w podłokietniku mamy NFC i tutaj właśnie też jest ten czytnik, tu możemy położyć również telefon. System audio. Całkiem nieźle to gra, system Dynaudio, więc jest to markowy system. No co tutaj, przecież nie będę Wam opowiadać o tym, że możemy tutaj konfigurować sobie ten wyświetlacz dowolnie, że możemy zmieniać oświetlenie ambiente, że możemy wgrywać oprogramowanie, że możemy sprawdzić, jaką mamy aplikację. Oczywiście samochód on the air się aktualizuje i możemy taką aktualizację sobie zrobić w dowolnym momencie. Fajna funkcja jest taka, że BYD daje możliwość odtwarzania piosenek, czy zapamiętuje ten system to, co robiliśmy ostatnio. Czyli na przykład jeśli ja odsłuchiwałem sobie jakiegoś tam podcastu albo jakiejś piosenki, po wyjściu z samochodu i gdy wrócę do niego, to ten system pamięta i podpowiada mi i pyta mnie, czy chcę, żeby to dalej słuchać. Fajna rzecz, dla niektórych pewnie niepotrzebna, ale jest taka możliwość. Oczywiście radio, możemy wgrywać tutaj filmy, możemy wgrywać zdjęcia. Wszystko, co tak naprawdę w dzisiejszych samochodach jest. Aż nawet nie wiem, co Wam tutaj jeszcze opowiedzieć, bo tego jest całe mnóstwo. Ale też część opowiem oczywiście podczas jazdy. Ale biorąc pod uwagę wyposażenie tego samochodu, no to w samochodzie tej klasy raczej te kropki, które świadczą o wyposażeniu standardowym, mamy wszystkie pozaznaczane i szukam coś, czego nie ma tutaj. No i w zasadzie wersja Design od wersji Excellence w wyposażeniu różni się na przykład detalami. Na przykład w wersji Design nie ma head-up displaya, co jest w wersji Excellence standardem. Czy coś znajdę jeszcze innego? Nie, tylko w zasadzie to różni te obie wersje. No, oprócz oczywiście napędu na 4 koła, oprócz oczywiście mocy i oprócz oczywiście osiągów.
silny się jeszcze tam pierdzieli, pakuje i tak dalej, więc ja skorzystam, bo o jednej rzeczy istotnej w zasadzie Wam nie powiedziałem. Zobaczcie, tutaj mamy system kamer 360 i to jest dobrej jakości system kamer i dobrej jakości wyświetlacz. Ułatwia to trochę w parkowaniu, ułatwia to w poruszaniu się po na przykład jakichś ciasnych zakrętach i tak dalej. I pokażę Wam na przykład, jak to działa w przypadku parkowania. Widzicie, cały widok jeden, tutaj mam duży ekran takiego rzutu z tyłu i mogę ten widok sobie zmieniać, z przód, tył, bok i tak dalej, ale mogę też oczywiście dowolnie to konfigurować systemem 3D. Wkurzające jest jedynie to, że mam widok z boku, który generalnie jest przekoszony i ta kamera nie widzi w poziomie, tylko w pionie. No to jest bzdura. Widzę tutaj swoje koło na przykład i to samo jak będę widział z drugiej strony, widzę tutaj swoje koło. Ale może właśnie kluczowy jest widok tego koła. Nie wiem tego. Mamy oczywiście też jeszcze coś w rodzaju ducha, czyli wtedy widok spod samochodu. To jest przydatne w naprawdę niewielu sytuacjach. Jest to przydatne podczas jazdy w terenie, ale to nie jest samochód terenowy. No ale zobaczcie, cały czas jadę i widzę, co się dzieje pod samochodem. Jakbym na przykład jeździł po jakichś dziurach, super sprawa. Cały czas mogę sobie na ekranie oglądać w trybie 3D swoje auto, jak ono jedzie, z tyłu, z boku, z przodu. Zobaczcie, odzorowanie jest naprawdę niesamowitej jakości. To fajnie działa. Systemów wspomagających jazdę jest tutaj całe mnóstwo i na szczęście nie trzeba znać tych wszystkich skrótów na zasadzie LSS, TSR albo HMA albo DAW, bo jeśli nie wiemy, do czego służy dany system, to mamy tutaj ikonkę i mamy tutaj tłumaczenie w języku polskim. I tym sposobem na przykład ostrzeżenie o koncentracji kierowcy, czyli system DAW, wiem, że to jest, gdy prędkość pojazdu spełnia warunki monitorowania, stan zmęczenia kierowcy podczas jazdy jest monitorowany w czasie rzeczywistym. Drive Attention Warning to rodzaj systemu wspomagania jazdy, niezależnie od tego, czy ta funkcja jest używana, czy nie. Kierowca musi koncentrować się, bla, 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 bla. Każdy system mamy opisany i każdy możemy sobie dowolnie przeczytać. Oczywiście jest wiele tych systemów innych, czyli system automatycznego hamowania awaryjnego, FCTA. Kto by to wszystko spamiętał? Czyli ostrzeżenie o ruchu poprzecznym. Możemy to wyłączać lub włączać. Na przykład jeśli wyłączymy, no to będziemy wiedzieli, że nie będziemy mieli tych ostrzeżeń, jeśli coś nam gdzieś wyjedzie i kamery zauważą to, co dzieje się przed samochodem. Więc to jest dobre, że tak naprawdę oprócz tego, że te systemy są, to jeszcze mamy tłumaczenie i możemy po prostu przeczytać, do czego dany system służy. Oczywiście możemy włączyć lub wyłączyć czujniki parkowania. Możemy też na przykład ustawić w ogóle czułość tych wszystkich systemów na późne, umiarkowane, wczesne, albo po prostu je wyłączyć, do czego nie namawiam, bo jednak one są po to, żeby chronić nas, pasażerów i innych uczestników ruchu. Ostatnio miałem ciekawą dyskusję, dygresja z osobami z kilkoma znajomymi i a propos tego właśnie, czym się różni ta motoryzacja w Chinach, a motoryzacja w Europie odnośnie systemów bezpieczeństwa, podejścia do bezpieczeństwa. Te normy, które są i w Europie, i w Chinach, one już w zasadzie są na podobnym poziomie, są zbliżone, ale różnica jest zasadnicza. Unia Europejska nam narzuciła, że te systemy muszą być obowiązkowe. W Chinach cały czas jeszcze jest tak, że my możemy sobie dowolnie wybrać, który system chcemy mieć w samochodzie, którego nie i część z nich jest za dopłatą. Stąd wynikają też te różnice w niektórych samochodach, które pojawiają się na przykład w prywatnym imporcie z Chin. Nie ma ich za dużo, ale zdarzają się. My musimy ten pakiet tych systemów mieć jako wersję standardową, dlatego te samochody, które są u nas sprzedawane, najczęściej są już bardzo bogato wyposażone i cały ten zestaw tych systemów jest. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, BYD został przetestowany przez Euro NCAP, nie ten chiński NCAP, tylko przez Euro NCAP i wynik był jaki? 5 gwiazdek. Nie jesteśmy pierwsi na światłach, ale troszeczkę odpuścimy, damy czas temu przed nami, zobaczcie. Wow! Niesamowite. O, silny został z tyłu, a ma przecież taki porządny wóz. BMW. Dobra, słuchajcie,
Jeździ się tym samochodem oczywiście cicho, przyjemnie, bardzo dobrze wyciszony, niczego tutaj nie słychać, szumu powietrza i tak dalej. Ale jedna rzecz, która mnie troszkę drażni, to jest zawieszenie. Ono jest sztywne, twarde, takie mocno zwarte, ale jak dla mnie jednak trochę aż za twarde. Tylko ta twardość powoduje, że ono nie jest twarde w niwelowaniu nierówności, tylko po prostu czuje na kierownicy wszystko to, co dzieje się z kołami. Długo się zastanawiałem, czego może być to powód i sprawdziłem ciśnienie w kołach, jest 2,6, 2,7, to dużo. I zastanawiam się właśnie, dlaczego takie jest ciśnienie. Pewnie po to, żeby ograniczyć trochę, zmniejszyć zużycie energii na 100 km oczywiście i żeby sprawić, że ten samochód, że on się lepiej prowadzi. Nie jest to przyjemne. Nie spuściłem, nie obniżyłem ciśnienia do 2,3. Dlaczego? Bo samochód jest ciężki. On waży ponad 2 tony, dokładnie 2,180 w tej wersji. O 100 kg jest lżejszy w wersji design, czyli w wersji napędzaną jedną osią. To może irytować, to może zmniejszać komfort, to zmniejsza komfort jazdy zdecydowanie. No ale jeśli chodzi o przyspieszenie i takie poczucie dynamiki, no to jest na niesamowitym poziomie. Słuchajcie, 3,8 setki, 670 Nm. Dygresja. Sprawdziłem sobie, bo mówimy, że BYD Seal jest konkurentem dla Tesli. Oczywiście tak. A dlaczego nie miałby być konkurentem dla Taycana? Tak, wiem, hejt niech leci w komentarzach. Słuchajcie, Taycan jest 16 cm dłuższym samochodem, jest sedanem, ale rozstaw osi ma o 2 cm mniejszy niż to auto. W Taycanie, większym, dłuższym o 16 cm, jest zdecydowanie bardziej ciasno. No dobra, ktoś powie, Taycan i BYD, z jakiej paki? No dobrze, 3,8 do setki. Podstawowy Taycan przyspiesza w 5,4. Jeśli dobrze pamiętam, Taycan 4 przyspiesza, albo 4S, przyspiesza w 5,1. Dopiero chyba 4S spada do 4 sekund, a tutaj mamy cały czas 3,8. Dopiero Taycan Turbo jest szybszy od BYD Excellence AWD. No tak, tylko Taycan gdzieś tam jest w zupełnie innej lidze, jeśli chodzi o cenę, ale jeśli stanie na światłach obok Was, czasami może się zdziwić. Zostawmy tę konkurencję i skoncentrujmy się na tym, jak ten samochód jedzie. Siedzi się tutaj faktycznie bardzo wygodnie, lusterka są duże, widoczność do tyłu w przypadku sedanów z tak nisko pochyloną tylną szybą też bywa ograniczona. Tutaj zagłówki są dość duże, więc ta widoczność, nie chcę przesadzać i opowiadać, że jest jakaś szczególnie dobra, ale wystarczająca, uważam. To jest dobry moment, żeby powiedzieć Wam o zużyciu energii i posłużę się tutaj oczywiście wskazaniami komputera. W momencie, kiedy odebrałem ten samochód, zresetowałem zużycie energii. Producent podaje okolice 15-16 kW na 100 km. Ja mam zużycie energii na poziomie 21,8 kWh. Nie, to jest zużycie z całego dystansu tego samochodu. Moje zużycie to jest, już Wam mówię, tutaj wykres zużycia, 19,8, czyli więcej niż podaje producent, ale poniżej 20, ale też umówmy się, no przy takiej jeździe dynamicznej, ale takiej mieszanej, no bo chcę się cieszyć tym przyspieszeniem, więc czasami ten samochód mocniej wciskam pedał gazu i on mocniej przyspiesza, dlatego ta krzywa jest taka poszatkowana, no ale całe zużycie z 15 000 km wskazuje 21,8. Czy to dużo, czy to mało? Zasięg WLTP obliczony jest na 570 w przypadku auta napędzanego na tylne koła i 520 w przypadku tej wersji. No pojemność baterii to jest 82. Przeliczcie sobie, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Ewidentnie w każdym bądź razie wynika z tego, że ten zasięg jest faktycznie powyżej 500 km. Oczywiście no, zabójstwem dla silników, dla samochodów elektrycznych jest prędkość i producenci robią wszystko, żeby właśnie przy takiej prędkości autostradowej rzędu 120, 100
130 km na godzinę, to zużycie minimalizować, stąd te niskie opory toczenia, czy walka o niskie opory powietrza i oczywiście niskie opory toczenia. No, czasami się to udaje, czasami się to nie udaje, ale też ostatnio złapałem się na tym, bo jechałem samochodem elektrycznym w dłuższą trasę i zupełnie inaczej wtedy podszedłem do tej trasy, bo z reguły jechałem niższą prędkością, wolniej, żeby zużyć jak najmniej. Wtedy, w tym przypadku tego testu, zrobiłem zupełnie co innego. Jechałem maksymalnie szybko, 140, i częściej zatrzymywałem się na szybkich ładowarkach, bo jeśli mogę korzystać z szybkiego ładowania, no to tak naprawdę ten czas mi się gdzieś tam bilansuje. Wszystko zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb, a ja teraz cieszę się tą jazdą elektrycznym BYD-kiem przy 130 km na godzinę. Zaczyna być trochę głośniej. Zaczynam słyszeć szum opływającego powietrza i słyszę te opony. Czuję, że one mają wysokie ciśnienie i aż kusi mnie, żeby spuścić do gdzieś 2,2, no 2,3 albo 2,4. Wtedy myślę, że komfort byłby większy i też hałas z tych opon byłby mniejszy. No ale pewnie wyższe byłoby zużycie energii. Świetnie, że BYD pojawił się w Polsce i świetnie, że wchodzi właśnie samochodami elektrycznymi, ale niebawem pojawią się auta tej marki hybrydowe. I pierwszą właśnie hybrydę możecie już u nas zobaczyć. To jest BYD Seal UDMI, czyli to jest hybryda. Seal też teoretycznie ma doczekać się wersji hybrydowej, no czyli pod maską będzie silnik spalinowy i silnik elektryczny. Zobaczymy, jak to będzie się spisywać. Bez wątpienia jest to świetna alternatywa dla Tesli. No i nie powiedziałem jednej istotnej rzeczy. Cena. Słuchajcie, o ile Tesla z cenami szaleje, w momencie chyba, a zresztą nie będziemy o Tesli opowiadać, ten samochód kosztuje 207 tysięcy złotych w wersji napędzanej na tylne koła, 234 w tej wersji tak jak stoi. Do wyboru kilka kolorów, do wyboru 2 rodzaje wnętrza i w zasadzie tyle. Reasumując, bardzo się cieszę, że pojawiają się w Polsce kolejne marki chińskie. Wcale nie namawiam Was do zakupu tych samochodów, ale zdecydowanie warto pójść do salonu i takie auto sprawdzić. Bo wiecie, co jest najzabawniejsze? Że wraz z pojawianiem się kolejnych samochodów chińskich na naszym rynku, ceny tych naszych znanych producentów zaczynają spadać. Dziwny zbieg okoliczności, prawda? A mówią, że konkurencja to zło najgorsze. No właśnie, więc konkurencja wymusza obniżanie tych cen. A co do samochodu, BYD to jest bardzo jakościowa marka i mam wrażenie, że ona, no nie chcę powiedzieć premium, o czym już mówiłem, ale jest zdecydowanie wyżej od tych samochodów, które u nas się już pojawiły, czyli MG, no o bajkach nie wspominając, o Fortingach również. Tutaj czujemy tę jakość w przypadku i materiałów, i spasowania, no i oczywiście w przypadku danych technicznych, no bo 3,8 do setki, 530 koni mechanicznych, 670 Nm i baterie Blade, o których nie rozwodziłem się, ale to są płaskie baterie, które są elementem konstrukcji całego samochodu, równo oczywiście rozłożone pod całym samochodem. No to są rzeczy, które są jakościowe i to są rzeczy, które kosztują po prostu. Zatem BYD Seal dobrze wygląda, jest bardzo dobrze wykonany, materiały są bardzo przyjemne. Jeśli chodzi o przyjemność jazdy, performance, osiągi, to wszystko tutaj jest. A jeśli chodzi o obsługę i gwarancję, 6 lat gwarancji i 150 tysięcy kilometrów, na akumulatory 8 lat i 200 tysięcy kilometrów. Tak wygląda gwarancja na te samochody. Sieć salonów oczywiście cały czas się rozbudowuje, więc w przypadku serwisu tych samochodów też w zasadzie producent podaje, że nie będzie z tym kłopotów. Nic, tylko pojechać i sprawdzać. A na koniec żenujący żart prowadzącego, dzisiaj z dedykacją dla silnego. Co robi chirurg w operze? Operuje. Dla Ciebie, żeby Tobie miło się zrobiło w ten poniedziałkowy poranek. Wydawało mi się, że chodzi o